Ćwiczenie, w którym ze względu na bardzo stabilną pozycję możemy świetnie wyłączyć z pracy resztę ciała, skupiając się na naszych bicepsach. Czyli jeżeli ktoś na przykład chce wyjątkowo dobrze dotrzeć do bicepsów albo ma problem przy innych ćwiczeniach z ich dobrym zaangażowaniem lub za mocno angażuje resztę tułowia, czy też zdarzają się osoby, które mają na przykład problem z plecami, z kręgosłupem i niektórych ćwiczeń na stojąco już na przykład nie mogą robić, to ta wersja zginania bardzo, bardzo mocno będzie im pomagać i myślę, że przypadnie do gustu. Najważniejsze, od czego trzeba zacząć, to oczywiście od ustawienia ławeczki. Kąt ławeczki mniej więcej pomiędzy 50-60 stopni, nie jakoś bardzo nisko ta ławeczka nie może być. Oczywiście dobry dobór ciężaru. Pamiętajmy, że nie będziemy mieli tej samej siły, którą mamy przy klasycznym zginaniu z hantlami stojąc. Raczej tutaj ten ciężar powinien być nieco mniejszy, ze względu na to, że ta stabilizacja ciała i izolacja tych mięśni jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Kolejna sprawa to jest ustawienie samego ciała. Czyli jak mamy już dobrze ustawioną ławeczkę, to trzeba się odpowiednio ustawić. I teraz tak, absolutnie odradzam siadanie na ławce i zginanie sobie w ten sposób. To jest na pewno źle wykonane. Z tego względu, że przede wszystkim moja klatka nie wystaje poza ławeczkę. Pozycja jest dosyć nienaturalna. Głowa, twarz właściwie skierowana w oparcie, co też nie jest jakoś komfortowe. Ten punkt podparcia o podłogę jest zupełnie inny niż przy wyprostowanej sylwetce. Więc kiedy ja stanę, wyprostuję nogi, zaprę się dobrze nogami, ustabilizuję tułów, oprę ten tułów o ławeczkę, górna część tułowia wystaje poza ławeczkę, jest zupełnie inna stabilizacja sylwetki, zupełnie inaczej podparcie samej sylwetki wygląda i pamiętajmy, żeby całymi stopami starać się zapierać, a nie tylko częścią. Tułów wduszony, lekko mogę się wychylić do przodu, ale obręcz barkową nie załamuję do przodu, tylko leciutko to prostowuję, można powiedzieć, wyrównuję z resztą tułowia. I przechodzę do zginania. No i teraz oczywiście tych zginań, jak to woli, będzie przynajmniej kilka rodzajów i każde z nich będą efektywne. Ważne, żeby dobrać tutaj najbardziej optymalną wersję, najbardziej taką pasującą do nas samych. Tak jak często w innych filmach mówiłem, nie jestem zwolennikiem teorii, że to ćwiczenie w ten sposób nie działa na nikogo, a tylko będzie działać tak. Są często takie sytuacje, kiedy przy danym ustawieniu lepiej jakieś ćwiczenie działa na jedną osobę, a na drugą dużo, dużo gorzej. Więc często trzeba po prostu dobierać to indywidualnie pod sylwetkę, pod proporcje sylwetki, pod wysokość danej osoby, wzrost, a także stopień zaawansowania. Także niekoniecznie zawsze wszystko musi być idealnie podręcznikowo. Przyjmuję pozycję, wychylam się lekko poza ławeczkę, jestem mocno zaparty, barki wyrównane z linią tułowia i zginam. Możemy zginanie wykonywać oburącz naraz, tak jak ja w tej chwili. Zwróćcie uwagę, ramiona są stabilnie, ale pełne rozciągnięcie do dołu. Czyli biceps pracuje w pełnym zakresie ruchu. Albo możemy robić naprzemiennie, prawa, lewa. Możemy robić też z lekką supinacją do środka i zginania młotkowe. Też będą bardzo fajnie angażować nie tylko nasze mięśnie bicepsów, ale też mięśnie ramienne, mięśnie przedramię. Także tych wersji jest przynajmniej kilka. Do tego jeszcze możemy zastosować sztangę. Sztangę prostą, sztangę łamaną i z nią wykonać takie ćwiczenie. I dalej efekt będzie bardzo zbliżony. Ja osobiście zdecydowanie bardziej preferuję hantle, ale to nie znaczy, że sztanga nie będzie spełniać swojego zadania. Także jeszcze raz. Wyprostowane ramiona, lekko wychylenie tułowia, klatka raczej wypchnięta do przodu i zginamy. Staramy się ograniczyć
niepotrzebne ruchy, dodatkowe tułowie. A raz, żebyśmy się też nie zaokrąglali zbyt mocno. Naprzemiennie, tak jak mówiłem, również można bardzo fajnie to wykonać. I na koniec, można powiedzieć, jedna taka modyfikacja związana z wykonaniem tego ćwiczenia jednorącz. Otóż też można wykonać to fajnie jednorącz i też uzyskać dobrą stabilizację i ten efekt końcowy będzie bardzo dobry. Mianowicie staję troszeczkę szerzej, też nogi wyprostowane, ale szerzej, czyli będę z automatu trochę niżej, tak? Tutaj obejmuję sobie ławeczkę, stabilizuję i wykonuję zginanie jednorącz. Lekko po ukosie do środka. To jest taka wersja, którą ja osobiście lubię wykonywać. Tak samo w drugiej ramię. Stabilizuję, chwytam ławeczkę i zginanie. Jak widzicie, tych wersji Spider Curls jest przynajmniej kilka. Przedział powtórzeń, oczywiście w zależności od indywidualnych preferencji, ale ja mniej więcej celowałbym pomiędzy 8 a 12 powtórzeń, czyli 8 i 10 powtórzeń, a z takim bardzo kontrolowanym tempem, żeby nie było machania, prawda, góra-dół, bezwładnego opuszczania ramienia, tylko delikatnie wolniejsza ta faza ekscentryczna i pełny zakres ruchu. To jest, pamiętajcie, bardzo ważne. Pełny zakres ruchu, żeby w pełni ramię rozciągnąć, co nie znaczy, że na dole macie to ramię rozluźnić, tak? To ramię dalej ma być napięte na dole. To ćwiczenie może być wykonywane w oddzielnym treningu ramion lub jako ćwiczenie przy okazji wykonywania pleców na przykład. Może być to ćwiczenie kończące wasz zestaw treningowy, ale równie dobrze rozpoczynające także. A jeżeli zainteresował was materiał właśnie o bicepsach, to zapraszam do oglądnięcia tego tutaj, bo też dzielę się swoimi wskazówkami, jak poprawić mięśnie ramion, mięśnie bicepsów, tricepsów i ogólnie, żeby wyglądać jeszcze lepiej.